Witam, 25 litrów po nocnej burzy to już jest konkret, tym bardziej w moich rejonach. Taki ulewny deszcz był mocno w tej chwili potrzebny, bo ileż można chodzić z konewką i podlewać, czy też uruchamiać jakieś nawadnianie. Zresztą nawet najlepsze podlewanie deszczu przecież nie zastąpi. Ale warto wiedzieć, że po takiej burzy, długotrwałym opadzie, gleba wcale nie jest w idealnym stanie. Warto więc wziąć do ręki motykę, gracę czy jakieś inne narzędzie i glebę spulchnić. Co się dzieje z glebą po takim ulewnym deszczu? Otóż ziemia staje się zbita, tworzy nieprzepuszczalną warstwę, dochodzi do zaskorupienia gleby. Taka twarda skorupa tworzy szereg problemów roślinom. Przede wszystkim zbita gleba ogranicza dostęp powietrza do systemu korzeniowego. Korzenie roślin również potrzebują tlenu, tak jak i część nadziemna, do prawidłowego funkcjonowania. Jego brak prowadzi do osłabienia wzrostu, a nawet zamierania korzeni. Taka zaskorupiona gleba może utrudniać dalsze przenikanie wody w głębsze warstwy, np. po jakichś dalszych opadach deszczu, czy też nawet po podlewaniu. Woda zamiast zasilać korzenie spływa gdzieś tam po powierzchni, albo też szybko odparowuje. Po takiej ulewie i ubiciu ziemi spada także aktywność pożytecznych mikroorganizmów, bakterii, grzybów czy nawet dżdżownic, bo im także brakuje tlenu. Z drugiej jednak strony na takiej zaskorupionej, wilgotnej glebie mogą rozwijać się chorobotwórcze patogeny stanowiące zagrożenie zwłaszcza dla młodych roślin. W takim przypadku zagrożeniem dla młodych roślin może stanowić np. zgorzel siewki. Wreszcie twarda i ubita gleba hamuje kiełkowanie i wzrost młodych, delikatnych jeszcze przecież siewek. I tutaj właśnie z pomocą przychodzi spulchnianie ziemi, niby prosty zabieg, a jednak daje wiele korzyści. Przede wszystkim rozluźnienie wierzchniej warstwy gleby umożliwia swobodny przepływ powietrza, co jest kluczowe dla zdrowia korzeni, bo lepsze napowietrzenie gleby to silniejsze i zdrowsze rośliny. Przerwanie skorupy ułatwia wodzie z kolejnych opadów czy też podlewania wnikanie w głąb gleby. Spulchniona gleba może też lepiej magazynować wilgoć. I może wydawać się to trochę nielogiczne, ale takie płytkie spulchnianie zmniejsza parowanie wody i pozwala zachować jej zasoby głębiej. Jak to działa? Bo przecież tę wierzchnią warstwę jednak podczas spulchniania przesuszamy. Otóż podczas opadów, ale także i podlewania w glebie tworzy się system naczyń kapilarnych, malutkich przejść, kanalików, które powodują, że woda dociera przez nie w głębsze warstwy, ale te kanaliki działają także w drugą stronę, to znaczy przez nie, oczywiście potem, woda z tych głębszych warstw odparowuje. Dzięki wzruszeniu, spulchnieniu niszczymy sieć tych naczyń, przerywamy te kanaliki, które znajdują się w wierzchniej warstwie gleby. Owszem, z wierzchu ziemia robi się suchsza, ale ta woda zgromadzona głębiej nie ma jak już potem odparować i te głębsze warstwy dłużej pozostają wilgotne, z czego oczywiście korzystają korzenie. Idźmy dalej. Rozluźniona gleba stawia mniejszy opór rosnącym korzeniom młodych siewek. Warto więc wokół tych młodych roślin ziemię po takim silnym opadzie spulchniać, aby właśnie umożliwić rozwój ich korzeniom. Płytkie spulchnianie niszczy także młode, kiełkujące chwasty, których po deszczu pojawia się zaraz mnóstwo. One praktycznie tylko czekają, aż złapią troszkę wilgoci i zaraz kiełkują. Niszczymy je, zanim jeszcze zdążą się dobrze ukorzenić i potem będą konkurować z naszymi uprawami i o wodę i składniki pokarmowe. Spulchnienie i napowietrzenie gleby sprzyjają rozwojowi pożytecznych mikroorganizmów glebowych, które odgrywają ważną rolę w rozkładzie materii organicznej i udostępnianiu składników pokarmowych roślinom. Spulchnianie nie powinno mieć miejsca od razu po deszczu, dobrze aby od opadu minęło kilkanaście godzin. Na pewno w ten sposób pozwolimy, aby ta woda przeniknęła głębiej, lepiej też ta ziemia się tej wody napiła. Gleba z wierzchu powinna już wtedy lekko przesnąć, bo jeśli będzie zbyt mokra, to będzie się mazać i kleić do narzędzi. Z kolei jeśli mocno przesnie, jeśli będziemy czekali zbyt długo, to zrobi się twarda, no i spulchnienie będzie wtedy wymagało jednak od nas więcej wysiłku. U siebie spulchniałem dopiero kolejnego dnia po burzy. Swoją drogą nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak szybko potrafi rosnąć fasolka szparagowa, kiedy ma ciepło i dużo wilgoci. Pomiędzy początkiem filmu a momentem spulchniania fasoli minęły dokładnie 24 godziny i różnica jest zauważalna gołym okiem.
Do spulchniania gleby najlepiej używać narzędzi, które pozwolą nam pracować z jednej strony precyzyjnie, ale z drugiej strony płytko, tak aby nie uszkodzić korzeni naszych upraw. Świetnie więc sprawdzą się m.in. motyki, graczki, haczki, którymi oprócz spulchnienia wytniemy także i chwasty. Pazurki ogrodnicze idealnie nadają się do wzruszania gleby, tam gdzie tych chwastów jest niewiele, świetnie sprawdzają się także na małych powierzchniach. Do precyzyjnego spulchniania gleby wokół roślin, np. ogórków, używam takiej małej haczki, którą można dotrzeć bardzo blisko roślin, właśnie np. ogórków, i zarówno glebę spulchnić, jak i usunąć chwasty, te chwasty, które właśnie rosną blisko ogórków. Z drugiej strony, z racji tego, że w warzywniku rządki mam długie, to najlepiej i też najszybciej pracuje mi się takim ręcznym pilnikiem. Tutaj praca idzie znacznie szybciej niż gracą czy też pazurkami. Pilnik ma już swoje lata, ale jak widać ciągle bardzo dobrze się spisuje. Natomiast do pracy przy ziemniakach, do ich obsypywania, do ich redlenia, do właśnie wzruszania gleby pomiędzy ziemniakami używam glebogryzarki z regulowanym obsypnikiem. Też tutaj idzie praca bardzo szybko. Przy spulchnianiu pamiętajmy, aby spulchniać tylko płytko, bo wystarczy wzruszyć tylko wierzchnią warstwę na głębokość 2, maksymalnie 5 cm. Głębsze spulchnianie wcale nie jest wymagane. Pracując blisko roślin trzeba być ostrożnym, delikatnym, aby nie uszkodzić ich korzeni, stąd też najlepiej właśnie do takiej precyzyjnej pracy używa mi się tej małej graczki. I tak jak wspomniałem, lepiej spulchniać częściej i też nie czekać zbyt długo ze spulchnianiem, aż ziemia przeschnie i zamieni się w beton. Podsumowując, spulchnianie gleby po ulewnym deszczu jest ważnym zabiegiem. To prosta czynność, która nie wymaga zbyt wiele wysiłku, a przynosi ogromne korzyści dla roślin. Zdrowa, dobrze napowietrzona i odpowiednio wilgotna gleba sprzyja zaś obfitym plonom z warzywnika i pięknym kwiatom w ogrodzie. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.